Nurkowanie jest niebezpieczne. Poznałem mnóstwo osób, które podobnie jak i Ty spotkały się z taką opinią na temat nurkowania. Ale czy nurkowanie faktycznie jest niebezpieczne? Cześć, tutaj Łukasz z nurkowo.pl, a w dzisiejszym odcinku 10 mitów na temat nurkowania. No to zaczynamy. Numer 1. Nurkowanie jest niebezpieczne. Okej, zaczniemy od bardzo częstej opinii, czyli że nurkowanie jest niebezpieczne. Słyszę to często od osób, które nigdy nie były pod wodą, natomiast ich własne wyobrażenia tworzą właśnie taki obraz nurkowania. Gdy dodamy do tego fakt, że w przypadku śmiertelnego wypadku nurka w mediach jest dosyć głośno, taki właśnie obraz powstaje w naszych głowach. Jednak analogicznie media codziennie trąbią o wypadkach na drogach, a jednak nie myślimy o podróżowaniu samochodem bądź autobusem jako o czynności niebezpiecznej, prawda? A jaka jest rzeczywistość? Nurkowanie rekreacyjne, czyli przyjmijmy, że jest to nurkowanie do głębokości 40 metrów w wodach otwartych, w których w każdej chwili możemy wypłynąć na powierzchnię, jest czynnością, uwaga, bardzo bezpieczną. Jednak muszę wyraźnie podkreślić, żeby nurkowanie było bezpieczne, musimy posiadać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności oraz stosować odpowiednie procedury. Tego wszystkiego możesz nauczyć się podczas podstawowego kursu nurkowania. A jeśli Ty chcesz dołączyć do grona certyfikowanych nurków poziomu podstawowego, w opisie tego filmu znajdziesz kontakt do nas. My tymczasem przechodzimy do kolejnego mitu dotyczącego nurkowania. Numer 2. Nurkowanie jest drogie. Nurkowanie to drogie hobby. To kolejne często słyszane słowa. Zresztą później słyszę często, że generalnie każde hobby jest drogie, bo czy to nurkowanie, wędkowanie, narty, motocykl, każde hobby jest drogie. Zresztą, czy znasz jakieś bardzo tanie hobby? Napisz w komentarzu, chętnie zapoznam się z Twoją propozycją. No okej, ale jak to jest z tym drogim nurkowaniem? To trochę jak z samochodem, czy telefonem. Na samochodach raczej mało się znam, więc weźmy ten telefon. Możemy mieć jakiegoś drogiego flagowca za kilka tysięcy i w górę, albo telefon do dzwonienia i wysyłania SMS-ów za maksymalnie kilkaset złotych. Podobnie jest z nurkowaniem. Gdy nas stać, możemy wydać bardzo dużo, kupić drogi sprzęt, nurkować w najdalszych zakątkach świata i to wielokrotnie w ciągu roku. Gdy jednak mamy ograniczone zasoby, nie przeszkadza nam to, by móc nurkować i czerpać z tego przyjemność. Korzystając z nieco tańszych opcji sprzętowych, nurkować lokalnie, w pobliskim jeziorze i nieco rzadziej. Uczyłem nurkowania osoby zarówno zarabiające najniższą krajową, jak i właścicieli dużych, dobrze prosperujących biznesów. Dlatego uważam, że nurkowanie wcale nie musi być drogie. Zresztą o aspektach finansowych jeszcze będę dzisiaj mówić, więc pozostań do końca. Numer 3. Butla z tlenem. Klasyk. Butla z tlenem. Na pytanie, co nurek ma na plecach, i nie chodzi o garba, najczęściej pada odpowiedź butla z tlenem. I taka odpowiedź pada czasem nawet od kursantów czy absolwentów kursu podstawowego, a oni mimo wszystko już powinni wiedzieć, że w nurkowaniu rekreacyjnym używamy do oddychania sprężonego powietrza. I to w większości przypadków. Niemniej jest to zwykłe powietrze, którym oddychamy na co dzień. Powietrzem, które sprężone jest do ciśnienia rzędu 200, a nawet 300 barów. Oczywiście są sytuacje, że nurek bierze ze sobą pod wodę dodatkową butlę z tlenem. Jednak dotyczy to głównie nurkowania technicznego i jest to temat na osobny odcinek. Numer 4. Atak zwierzęcia pod wodą. Atak zwierzęcia, głównie rekina, a w przypadku polskich wód ogromnego suma czy jakiegoś potwora z głębin, to jednocześnie fobia i mit, które pada zarówno z Waszych ust, jak i w licznych komentarzach. Skupię się na tym nieszczęsnym rekinie, który za sprawą takich filmów jak m.in. Szczęki stał się ludojadem i bezwzględnym, brutalnym sprawcą ataków na człowieka w wodzie. Oczywiście na świecie zdarzają się incydenty z rekinami. Najczęściej jednak wynikają one z obrony terytorium, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku w Egipcie, gdy ciężarna samica rekina tygrysiego zaatakowała Rosjanina. Bezwzględnie głupich prowokacji człowieka, takich jak dokarmianie ich w celu zwabienia na potrzeby turystyki, czy też na skutek pomyłki, gdy rekin myli człowieka z ich naturalną ofiarą w łańcuchu pokarmowym. Przy okazji taka ciekawostka, rekin nie lubi mięsa ludzkiego, dlatego przy ewentualnej pomyłce wycofuje się i odpuszcza ofierze. Śmierć człowieka z powodu ataku rekina dzieje się niezwykle rzadko. Mówimy tutaj o 5 do 10 przypadków rocznie na całym świecie. Jednak chwytliwa tematyka sprawia, że jest to doskonała pożywka dla mediów. W rzeczywistości rekiny czasem do nas podpłyną, tak z ciekawości, ale raczej nie stanowimy dla nich jakiejś wielkiej atrakcji.
Natomiast jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda rekin w naturze, to zapraszam Cię do obejrzenia filmu, którego link w tej chwili pojawił się na ekranie. No okej, ale czasem pytacie mnie, czy w polskich wodach może się zdarzyć sytuacja, że jakiś zwierz nas zaatakuje. W tej kwestii muszę odpowiedzieć, że jest to raczej efekt naszej wyobraźni i kolejny mit. Numer 5. Kobiety nie nurkują. Kolejny mit dotyczy tego, że nurkowanie jest dla mężczyzn, a kobiety nie nurkują. Tutaj oczywiście możemy posiłkować się danymi i faktycznie mówią one, że większość nurkujących osób stanowią mężczyźni. Niemniej obecność nurkujących kobiet jest jak najbardziej zauważalna. Co więcej, widać, że w ostatnim czasie odsetek nurkujących pań nieco wzrósł. Czasem na kursy zapisują się również pary. Jeśli chodzi zaś o zainteresowanie samym nurkowaniem, to mogę powiedzieć na przykładzie statystyk naszego kanału, że obecność płci pięknej jest jak najbardziej zauważalna. W takim razie pytanie do pań. Chciałabyś rozpocząć przygodę z nurkowaniem? A może już nurkujesz? Napisz w komentarzu. Numer 6. Ciekawe rzeczy są bardzo głęboko. Nie mam pojęcia, skąd takie przeświadczenia, ale często słyszę od Was, że kurs podstawowy do 20 metrów niewiele mi da, bo najciekawsze rzeczy można znaleźć znacznie głębiej. Okej, przyznam, że jest wiele ciekawych miejsc, które są na większych głębokościach. Jednak gdy pytam o osoby, które już nurkują, to bardzo często słyszę, że najbardziej lubią nurkowania na mniejszych głębokościach, rzędu kilku metrów. W przypadku nurkowań w polskich wodach jest to oczywiste, bo jest to związane z występowaniem termokliny, czyli takiej warstwy oddzielającej wodę powierzchniową ciepłą od warstwy wody zimnej. Czasem taką termoklinę można nawet zobaczyć, tak jak tutaj. Znajduje się ona w zależności m.in. od danego zbiornika czy pory roku na głębokości rzędu kilku metrów. Drugim argumentem przemawiającym za nurkowaniami na mniejszych głębokościach jest kwestia docierającego światła, a tym samym występowania podwodnego życia, zarówno fauny, jak i flory. Numer 7. Aby nurkować, trzeba umieć pływać. Kolejny mit jest nieco kontrowersyjny, bo aby nurkować, wbrew pozorom, wcale nie trzeba umieć pływać. Oczywiście każda federacja nurkowa określa pewne wymogi. Niektóre wymagają umiejętności pływania, inne wskazują na konieczność utrzymywania się przez określony czas na powierzchni, a jeszcze inne nic na ten temat nie wspominają. I choć znam wielu nurków, którzy nie potrafią pływać, to dla komfortu psychicznego i przede wszystkim bezpieczeństwa lepiej, jeżeli kandydat na płetwonurka potrafi pływać. Numer 8. W polskich wodach nic nie ma. Gdy patrzymy na lustro wody, czasem jest ono spokojne, czasem monotonne, a czasami wręcz nudne. Dlatego myślimy sobie, że pod wodą też tak jest. Naturalnym zjawiskiem jest wręcz, że wydaje nam się, że pod wodą niczego ciekawego nie uświadczymy. Możemy spotkać się także z opinią, że jak nurkowanie, to tylko w tropikach. Gdy jednak opowiadam swoim kursantom, co zobaczymy podczas przyszłych nurkowań, często na ich twarzach widzę niedowierzanie i zaskoczenie. Zatopione samochody, helikoptery, samoloty, czołgi, kutry. To wszystko możemy zobaczyć w specjalnie przygotowanych dla nurków miejscach. Z drugiej strony przepiękne podwodne życie. Od zalanych łąk, podwodnych lasów, po raki, mnóstwo ryb na czele ze szczupakiem, linem, okoniem i wieloma innymi gatunkami. Numer 9. W polskich wodach nic nie widać. Jeśli chodzi o widoczność pod wodą, mamy w Polsce mnóstwo miejsc, najczęściej płytkich jezior, w których jak wejdziemy do wody po pas, to ledwo widzimy swoje kolana. I tutaj mam prośbę do Ciebie. Napisz w komentarzu nazwę znanego Tobie jeziora, które idealnie pasuje do tego opisu. Będziemy wiedzieć, żeby nie planować tam w przyszłości nurkowań. Okej, to jest jedna strona medalu. Z drugiej strony mamy w Polsce zbiorniki wodne o przejrzystości rzędu kilku, a nawet kilkunastu metrów. Zachęcam Cię do obejrzenia przykładowych filmów z nurkowania właśnie w polskich wodach. A link do całej playlisty widzisz w tej chwili na górze ekranu. Jeśli chodzi o widoczność czy też przejrzystość wód w Polsce, zmienia się ona w ciągu roku i w większości przypadków jest ona lepsza jesienią oraz zimą. Numer 10. Aby nurkować, trzeba mieć swój sprzęt. Oczywiście trudno sobie wyobrazić nurkowanie sprzętowe bez sprzętu. Jednak przeświadczenie o tym, że musimy mieć swój własny sprzęt, jest kolejnym mitem. Jest oczywiście wiele zalet posiadania własnego sprzętu, ale są też wady, wśród których największą jest koszt związany z jego zakupem. I choć mówiłem wcześniej, że wcale nie musimy mieć drogiego sprzętu, aby nurkować, to jest jeszcze jedna świetna propozycja. Możemy go wypożyczyć na czas nurkowania. To tak samo jak z nartami czy snowboardem. Wielu z Was zamiast kupować sprzęt, po prostu go wypożycza. Dzięki temu możesz rozpocząć przygodę z nurkowaniem i nie martwić się, czy będzie Cię na to stać. Nie ryzykujesz także, że po roku czy dwóch
Nurkowanie Ci się znudzi albo zmienią się Twoje plany. Płacisz tylko wtedy, gdy korzystasz i nie musisz się martwić kompletnie corocznymi przeglądami czy serwisami sprzętu nurkowego. Pamiętaj, że jest spora grupa nurków, którzy w Polsce nurkują sporadycznie, najczęściej w najcieplejszych miesiącach od czerwca do sierpnia. Do tego czasem nurkują podczas zagranicznych wakacji połączonych z nurkowaniem i na tym w zasadzie kończy się ich aktywność roczna, więc taka forma relaksu wcale nie musi wiązać się z dużym obciążeniem finansowym. Jak widzisz, aby nurkować wcale nie musisz mieć własnego sprzętu, a jeżeli mimo wszystko interesuje Cię kwestia, ile kosztuje sprzęt nurkowy, to zachęcam Cię do obejrzenia mojego ostatniego filmu, w którym dowiesz się m.in. jakiego sprzętu nurek używa oraz ile kosztują poszczególne jego elementy. Kliknij teraz w widoczny ekran końcowy, który przekieruje Cię do tego filmu. A jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał nurkowo.pl i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!